Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym zrobimy podsumowanie rynku kryptowalut z 2023 roku i również podsumujemy sobie grudzień 2023. Zatem nie przedłużając, jeżeli jesteś zainteresowany, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Jeżeli chodzi o samego Bitcoina, w dniu dzisiejszym 27 grudzień 2023 roku cena to $43,000. Cofając wykres o rok, widzimy, że w styczniu Bitcoin kosztował około 17-18 tysięcy dolarów za sztukę. Dziś jest to ponad 40 tysięcy. Oznacza to, że wzrośliśmy o ponad 230% i był to bardzo dobry rok dla Bitcoina, ponieważ przypominam, że w styczniu opadał kurz po FTX-ie, była mowa, że rynek kryptowalut już się nie podniesie. Narracja, że Bitcoin, altcoiny, Ethereum są jednym wielkim bezsensem. Natomiast w ciągu roku Bitcoin pokazał charakter i urośliśmy. Bitcoinem zaczęły się interesować największe instytucje, największe fundusze inwestycyjne na całym świecie, na przykład BlackRock, i zaczęliśmy mówić poważnie o bitcoinowych spot ETF-ach, czego przykładem jest fakt, że Bitwise, czyli jedna z firm, która stara się o takiego Bitcoin spot ETF-a, wypuściła już w tym roku reklamę, zresztą posłuchajcie sami. You know what's interesting these days? Bitcoin. Look for Bitwise, my friends. Natomiast dzisiaj przeczytałem, że amerykański SEC wyznaczył termin do 29 grudnia o złożenie ostatecznej aplikacji, czyli dokumentów o bitcoinowego spot ETF-a. W mojej opinii, jeżeli wyznacza się taki termin, nie jest to zrobione po to, aby takiego Bitcoin spot ETF-a nie zatwierdzać. Dodatkowo do ruchu dołącza się Google, który już teraz zezwala na reklamy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kryptowalutowe trusty, czyli obejmować to będzie również Bitcoin spot ETF-a. Ciekawostką z grudnia była też informacja od szwajcarskiego miasta Lugano, gdzie od teraz rachunki będzie można płacić w Bitcoinie i USDT, czyli Tetherze. Ciekawe, mamy całą instrukcję, jak to zrobić. Na swoim Twitterze również nagrali filmik instruktażowy. Moją uwagę zwrócił fakt, że osoba, która wykonywała tam czynności, miała powyżej 60 roku życia, czyli chcą zwrócić uwagę, że nawet takie osoby są w stanie poradzić sobie z zapłaceniem rachunków w kryptowalutach, i przedstawiała ona osobę, która instaluje dedykowaną aplikację na swój smartfon. Gdy dostaje fakturę, ma na niej wskazany kod QR, wystarczy, że przez tę aplikację zeskanuje kod QR, pokaże się suma, którą ona ma zapłacić. Po kilku zatwierdzeniach, czyli potwierdzeniu, że dane nasze, które są wyświetlane w aplikacji, są prawdziwe i kwota, która jest wyświetlana, czyli taka, jaka jest na fakturze, jeżeli się zgadzamy, klikamy OK i wtedy nasza faktura zostaje automatycznie opłacona, a my dostajemy potwierdzenie. Proste, czego więcej chcieć. Przejdziemy natomiast teraz do rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi o mempool, aktualny blok Bitcoina to 823 153. Jeżeli chodzi o opłaty, to wysoki priorytet jest ponad $11,5, niski jest prawie $10. Przyznacie, że wysoko. Jeszcze miesiąc temu nie było tutaj nawet $2. Jeżeli nie mamy priorytetu, czekamy, to i tak ponad $3 za zlecenie transakcji zapłacimy. Widzimy, że niepotwierdzonych transakcji jest ponad 35 tysięcy, czyli bardzo dużo. Do halvingu pozostało około 111 dni. Moim zdaniem będzie to w kwietniu 2024 roku. Spójrzmy na Google Trends. Jeżeli chodzi o skalę od 0 do 100, fraza kryptowaluty przyjmuje wartość 8, bardzo mało. Faza Bitcoin jest to 32, nadal bardzo mało, natomiast rozpędzamy się. Być może jest to związane z Bitcoin Spot ETF-em, który prawdopodobnie zostanie zatwierdzony na początku następnego roku. Jeżeli chodzi o Ethereum, gorzej niż w przypadku Bitcoina, mamy poziom 20 punktów. Następnie indeks strachu i chciwości jest na poziomie 73%. Przypominam, że ostatnie 2 miesiące, listopad, grudzień, były to wzrosty na Bitcoinie, a jeżeli są wzrosty, to ludziom załącza się chciwość i dlatego tak urośliśmy na tym indeksie. W mojej opinii dobrym byłoby teraz odreagowanie, ponieważ rynek, jeżeli cały czas rośnie, to jest to niezdrowe, potrzebuje odreagowania, a w takich momentach odreagowanie jest czymś zdrowym, naturalnym. Wyczyści też trochę emocje, opadnie kurz, po czym będziemy przygotowani do następnych wzrostów.
Pamiętajcie, to tylko i wyłącznie moja opinia. Przejdźmy do adresów bitcoinowych, te, które mają 0,01 bitcoina. Ich ilość cały czas rośnie. Jeżeli chodzi o adresy, które mają powyżej 0,1 bitcoina, także ich ilość rośnie. Jest to ponad 4,5 miliona aktualnie. Portfele, które mają powyżej 1 bitcoina, także rosną. Mieliśmy małe odreagowanie, natomiast znowu rośniemy. Adresy, które mają powyżej 10 bitcoinów, widzimy, zmniejszyły swoją pozycję, albo sprzedały, albo podzieliły swoje bitcoiny na mniejsze. Tego niestety nie wiemy. Jeżeli chodzi o adresy, które mają powyżej 100 bitcoinów, idziemy bokiem. Mieliśmy wcześniej mały wzrost, teraz było lekkie odreagowanie, natomiast cały czas około 16 tysięcy adresów, które mają powyżej 100 bitcoinów, jest na sieci Bitcoin. Adresy, które mają powyżej 1000 bitcoinów na tylko jednym adresie, aktualnie mieliśmy tutaj mały wzrost. Jeżeli chodzi o adresy, które mają bitcoina powyżej roku, to te, które mają powyżej 0,01 rosną, tak jak wcześniej wskazaliśmy. Te, które mają powyżej 0,1 także rosną 4,6 miliona i tak jak wskazał jeden z poprzednich wykresów, około 1 milion adresów na sieci Bitcoin posiada minimum 1 bitcoina, co również jest bardzo ciekawą informacją, gdyż pamiętajmy, że bitcoinów będzie tylko 21 milionów sztuk i nigdy więcej, a już ponad 1 milion adresów ma 1 bitcoina, czyli jeżeli nie będą chcieli się dzielić, nie będą chcieli na razie sprzedawać, to jest zamrożone, nie mówiąc o tym, ile bitcoinów przepadło, a zaraz sprawdzimy sobie, ile bitcoinów w ogóle jest dostępnych na giełdach, czyli potencjalnie ktoś chce nimi handlować. Następny wykres, aktywność adresów na sieci Bitcoin. Widzimy, że ona spadła w święta. Następnie adresy, na których bitcoiny nie ruszyły się od roku, cały czas jesteśmy powyżej 70%. Adresy, na których bitcoiny nie ruszyły się od 5 lat, zwiększyły swoją liczbę i jest ich aktualnie prawie 32%. Jeżeli chodzi o adresy, które trzymają bitcoina powyżej 10 lat, ich liczba także rośnie i aktualnie jest to ponad 16%. Następnie ilość bitcoinów, które znajdują się na giełdach, cały czas ta liczba spada i aktualnie mamy około 2 miliony 16 tysięcy. Sprawdźmy jeszcze kapitalizację Tethera. Dlaczego? Moim zdaniem cena bitcoina jest dodatnio skorelowana z kapitalizacją Tethera i jeżeli ustawimy sobie market cap USDT, widzimy, że jest on powyżej 91 miliardów dolarów, czyli mamy argument, który mówi, że z Tethera środki będą płynąć w stronę Bitcoina. Następnym wykresem jest wykres opłat transakcyjnych. Widzimy, w ostatnim czasie się one zwiększyły. Ludzie są zainteresowani przesyłaniem swojego Bitcoina, natomiast mamy spadek tej opłaty w okresie świątecznym. Jest to związane ze zmniejszoną aktywnością w okresie świątecznym, natomiast i tak jest to około $13. Wcześniej było to 37, czyli w połowie grudnia, co moim zdaniem jest bardzo wysokie. Pamiętajcie, że hossa w 2017-2018 roku zakończyła się przez to, że sieć była zapchana, bardzo drogie były opłaty i nikt nie chciał już wysyłać Bitcoina. Natomiast z drugiej strony jest to też czas, gdzie ludzie przestają interesować się Bitcoinem i przechodzą w altcoiny, przez co te altcoiny historycznie pompowały bardziej. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Kolejnym wykresem jest liczba transakcji na Bitcoinie i widzimy, że te cały czas rosną i mimo, że nadal nie mamy jakiejś super hossy, to jesteśmy na poziomach wyższych niż na hoście 2021 i 2017-18. Jeżeli chodzi o hash rate Bitcoina, czyli jest to parametr, który mówi, jak bardzo bezpieczna jest sieć Bitcoina, mamy swoje nowe ATH i nic nie wskazuje na to, żebyśmy hamowali. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie górników, cały czas mamy zmniejszające się wynagrodzenia przez halvingi, które zaznaczone są tymi przerywanymi liniami, natomiast w ostatnim czasie mieli oni większe plony, jest to związane z wyższymi opłatami, które przed chwilą pokazywałem, ale okres świąteczny troszkę się uspokoiło i wróciły ich zarobki do normy. Następnie poziom trudności kopania jest również coraz wyższy, mamy swoje ATH, co oznacza, że coraz trudniej uzyskać Bitcoina poprzez kopanie, a zgodnie z zasadą popytu i podaży, jeżeli czegoś jest coraz mniej, coraz trudniej jest coś nabyć, a zainteresowanie rośnie, to cena w teorii powinna rosnąć. Następnie indeks Pool Multiple, pokazuje on zestawienie nagród górników w dolarach i dzieli on
dzienne przychody górników przez średnie przychody z ostatnich 365 dni i jeżeli te dzienne przychody rosną, to ten wskaźnik rośnie i aktualnie był wzrost i jeszcze trochę nam brakuje do czerwonej strefy, natomiast zauważcie, że na tej osi nie mamy wzrostu liniowego, tu jest 1, tu jest 10, a nie 2, zatem jeżeli dobijaliśmy do około 3,5, był to sygnał, że być może rynek jest przegrzany. Tutaj nam jeszcze trochę brakuje, bo mamy 1,8 aktualnie. Następnie MVRV Z-Score, czyli porównanie cen Bitcoina, tej jaka teraz jest na rynku, do tej, po jakiej ostatni raz Bitcoin ruszył się na blockchainie, czyli jeżeli Bitcoin ruszał się rok temu, to RV, czyli Real Value, jest zaznaczone po cenie tej sprzed roku i jeżeli aktualna cena, czyli market MV rośnie, to ten wskaźnik rośnie. Aktualnie odchylenie standardowe, czyli Z-Score z dzielenia MV przez RV jest 1,5 i do poziomu 7, który historycznie oznaczał, że rynek jest już powoli przegrzany, trochę nam brakuje, zatem pole do wzrostu według tego wskaźnika nadal jest. Kolejny wskaźnik NUP, niezrealizowany profit przez niezrealizowaną stratę. Oczywiście on rośnie, jeżeli coraz więcej ludzi ma niezrealizowane zyski i w tym momencie dochodzimy do górnej granicy sfery optymizmu, wchodzimy w sferę przekonania. Gdy dotykaliśmy euforii, wyznaczane były historycznie szczyty, jeszcze trochę nam brakuje, natomiast według tego wskaźnika jesteśmy już bliżej niż według niektórych poprzednich. Kolejny Bitcoin Bull Run Index, on zbiera kilka innych indeksów, możemy sobie je poznaczać, ja natomiast zaznaczyłem wszystkie i według tego wykresu aktualnie mamy 62 punkty na 100, gdy byliśmy powyżej 90 punktów historycznie, były to szczyty konkretnych HOS, czyli również mamy pole do wzrostu według tego wskaźnika. Następny Stock to Flow model jest to zestawienie, które pokazuje halvingi, cenę Bitcoina i to wszystko odnosi do aktualnej produkcji Bitcoina w stosunku do tego, ile Bitcoinów już jest w obiegu i to całe zestawienie zostało stworzone przez Plan B i mniej więcej trzymaliśmy się niego i szliśmy jak po sznurku. Oczywiście były różne odchyły w górę, w dół, natomiast według tego modelu aktualnie jesteśmy niedowartościowani i jeżeli do niego dobijemy, to zacznie się halving, a kilka miesięcy po halvingu znowu będą wzrosty, które powinny pchać cenę Bitcoina do przodu. Kolejny wykres, czyli Realized Price, czyli jest to cena, po jakiej Bitcoin ostatnio ruszał się na blockchainie, a nie ta, jaką wskazuje teraz market cap. I widzimy, że market cap wskazuje 43 tysiące dolarów ponad, a średnia cena, po jakiej był zakupiony Bitcoin na blockchainie, jest to niecałe 22 tysiące dolarów. Moim zdaniem ten wykres warto obserwować w BESS-ie, ponieważ historycznie bardzo dobrze pokazywał momenty do zakupu Bitcoina, natomiast zdecydowałem się Wam go pokazać jako ciekawostkę. Kolejny wykres R-Hold Ratio. R oznacza, że znowu nie jest to cena z marketu, czyli z rynku, tylko cena, po jakiej Bitcoin poruszał się na blockchainie, czyli Realized Price. I jest to zestawienie, które sprawdza ilość adresów, które trzymają Bitcoina 1 tydzień, do tych, które trzymają Bitcoina od roku do 2 lat i ten wskaźnik oczywiście rośnie, jeżeli cena market, czyli aktualna cena rośnie. Jak widzicie, z roku na rok są to coraz niższe poziomy, natomiast według tego wskaźnika również powinniśmy jeszcze trochę urosnąć. Przedostatni wykres jest to liczba adresów, które trzymają Bitcoina powyżej roku i jest to zestawienie z wszystkich cyklów Bitcoina. Na początku widzimy, że były tutaj małe zamieszania, natomiast ci, którzy trzymają Bitcoina powyżej 1 roku, czyli są to inwestorzy, powiedzmy sobie, długoterminowi, nie są to osoby, które przyszły tu na chwilę. Gdy są górki, oni wyprzedają się ze swoich Bitcoinów, a gdy mamy niższe ceny, gdy są BESS-y, ci inwestorzy zwiększają swoje pozycje i historycznie było to tak w 2017-2018 roku, tak samo w 2021 i aktualnie widzimy, że te osoby zwiększają swoje pozycje. Także może to oznaczać, że aktualnie jeszcze mamy atrakcyjne ceny do zakupu Bitcoina. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, to są tylko wnioski, które może nam dać ten wykres. Być może Ty masz inne wnioski, ja natomiast dzielę się tutaj swoimi. I ostatni wykres jest to średnia krocząca 200 tygodniowa i ten wykres również bardziej przydaje się w BESS-ie, ponieważ gdy dotykamy tej linii, zazwyczaj są to momenty, w których warto kupować Bitcoina, bo jest on niedowartościowany, natomiast w momentach, gdy się od niej odbijamy, zazwyczaj oznaczało to historycznie, że przechodziliśmy w stan hossy
i według tego wskaźnika od momentu, gdy Bitcoin osiągnął cenę $28 za sztukę, jesteśmy w hoście. Moim zdaniem w hoście jesteśmy od momentu osiągnięcia dołka, czyli gdy upadał FTX listopad 2022, natomiast gdy jest dołek, to nikt nie wie, czy to jest dołek, czy jeszcze zejdziemy niżej, ale gdy jesteśmy już ponad rok po tym wydarzeniu, ja mogę stwierdzić, że od roku jesteśmy w hoście, co zresztą pokazuje wycena Bitcoina, styczeń 18 000, grudzień 44. Jeżeli ktoś się nie zgadza, no to trudno, ja natomiast będę przystawał przy tym, że cały czas znajdujemy się w hoście. I jeżeli chodzi o moje predykcje na 2024 rok, uważam, że Bitcoin Spot ETF jest to kwestia czasu, kiedy zostanie zatwierdzony. Stanie się to albo na początku stycznia, albo w marcu. Niestety będzie to sell the newsem, ponieważ wszyscy czekają na to wydarzenie i spadniemy o około 20%. Pamiętajcie, jeżeli to zostanie zatwierdzone, nie oznacza to, że od razu wszyscy rzucą się na tego Bitcoina. Taki BlackRock, Fidelity, ARK Invest muszą wprowadzić produkt do oferty, muszą go zareklamować, muszą polecać swoim klientom, oni muszą się przekonać, muszą zdecydować na wrzucenie części swojego portfolio w Bitcoina. Dopiero gdy się zdecydują, zacznie napływać kapitał, będzie większy popyt, możemy zobaczyć wzrosty. W kwietniu nastąpi halving, czyli będzie zmniejszenie nagrody dla górników o połowę. Historycznie również halving był sell the newsem, czyli spadaliśmy trochę, około 10%, natomiast potem po 2-3 miesiącach zaczęło działać prawo popytu i podaży, czyli górnicy otrzymywali mniej bitcoinów, przez co nie byli skłonni, aby sprzedawać go po takiej cenie, jakiej był dotychczas, tylko sprzedawali go coraz drożej, a to w połączeniu z zwiększonym popytem przez ETF-y spot na Bitcoinie, moim zdaniem może Bitcoina doprowadzić do $100 000 za sztukę na koniec przyszłego roku i wcale nie jest to jakaś wygórowana prognoza w mojej opinii. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, to nie są porady inwestycyjne. Jeżeli wyciągnęliście z tego materiału jakąkolwiek wartość, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Szczęśliwego nowego roku, widzimy się w 2024. Trzymajcie się, cześć!